Są gry, które po latach wspomina się dobrze i są takie, które po latach nadal dobrze się gra. To jest różnica, bo tutaj nie chodzi o sentyment, nie chodzi o klimat dzieciństwa, chodzi o moment, kiedy odpalasz grę sprzed kilkunastu lat i po chwili łapiesz się na tym, że dalej wciąga. Dzisiaj właśnie o takich tytułach, 10 gier, które mimo wieku nadal świetnie się gra i zobaczymy, które naprawdę się obroniły. Deus Ex. The NSF terrorists in the subway have threatened to blow up the platform. Watch for booby traps. Take him out. FPS, który dawał wolność, zanim stało się to standardem. Deus Ex to gra, która nie traktuje cię jak turysty, daje cel i mówi radź sobie i właśnie dlatego mimo wieku nadal działa. Jedna misja i wiele dróg. Możesz wejść frontem, możesz się skradać i możesz hakować systemy, nawet manipulować dialogiem. Mapa nie jest korytarzem, to plac zabaw dla kombinowania. Rozwój, który coś zmienia, bo rozwijasz konkretne umiejętności, strzelanie, skradanie i technologię. Każda decyzja zmienia sposób, w jaki grasz, ta misja może wyglądać zupełnie inaczej przy innym buildzie. Klimat, spiski, cyberpunk bez neonowego przesytu, świat, który nie tłumaczy wszystkiego wprost, gra jest surowa i to jej pomaga. A co do plusów, realna swoboda, RPG i FPS, które się uzupełniają, projekt poziomów zachęcających do eksperymentów, a minusy, toporne strzelanie, interfejs z innej epoki i sztywne animacje. No a dla kogo jest? Dla ludzi, którzy lubią myśleć, dla graczy, którzy wolą systemy niż fajerwerki i jeśli ktoś chce czystej, dynamicznej strzelanki, to nie ten klimat. A skoro była już wolność wyboru, to teraz gra, która zrobiła rewolucję w zupełnie inny sposób. Half-Life 2. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. I didn't see you get on. FPS, który pokazał, jak opowiada historię bez przerywania gry. Bo Half-Life 2 to nie był po prostu kolejny shooter, to był moment, w którym kampania single player weszła poziom wyżej. Bez cutscenek co 5 minut i bez czarnych ekranów. Świat działa cały czas. Narracja bez przerywania. City 17, rozglądasz się, słuchasz rozmów, historia dzieje się obok ciebie. Nie oglądasz jej, jesteś w środku i to do dziś robi robotę. Fizyka, która zmieniła zasady, Gravity Gun, nagle przedmioty w świecie przestają być dekoracją i możesz je podnieść, rzucać, budować z nich przejścia. To nie był bajer, tylko to była nowa warstwa gameplayu. Strzelanie i tempo, broń ma ciężar, przeciwnicy flankują, a lokacje się zmieniają. Miasto, kanały, opuszczone miasteczka i otwarte przestrzenie z pojazdem. Gra nie stoi w miejscu. A co do plusów, projekt poziomów, płynna narracja, rewolucyjna fizyka i świetne tempo kampanii. A minusy, gdzieś już słabsza mimika twarzy, momentami przestarzałe animacje. A dla kogo jest? Dla każdego, kto chce zobaczyć, jak powinno się prowadzić kampanię FPS, dla graczy, którzy cenią klimat i pacing, jeśli ktoś szuka tylko szybkiego multi, to nie tu. Był shooter z rewolucją technologiczną, to teraz czas na grę, która zrobiła rewolucję w walce wręcz. Batman Arkham Asylum. Stand back, fool, I've got a bomb. Huh? All right. Gra, która sprawiła, że walka wręcz w końcu miała sens. Przed Arkham większość gier o superbohaterach była średnia. Dużo licencji, mało jakości. I nagle pojawia się Arkham Asylum. Zamknięta przestrzeń, mocny klimat i system walki, który zmienił branżę. Bo system walki to nie jest maszowanie przycisków, to jest rytm. Kontra, unik, kolejny cios. Im lepiej czytasz przeciwników, tym bardziej czujesz to flow. Po chwili nie walczysz, tylko kontrolujesz tempo starcia. A tryb drapieżnika, skradanie w tej grze to nie jest kucanie w krzakach, to polowanie. Wisisz pod sufitem, gasną światła, a przeciwnicy wpadają w panikę. Eliminujesz ich po kolei i czujesz tą przewagę. Klimat Arkham, zakład psychiatryczny jako główna lokacja to strzał w punkt. Ciasne korytarze, zdane
postacie z uniwersum i mroczna atmosfera. Gra nie potrzebuje otwartego miasta, bo ma charakter. A co do plusów, system walki, który stał się wzorem, świetne sekcje skradankowe, mocny klimat i dobre tempo kampanii. A minusy? No, niektóre walki z bossami rozczarowują, momentami powtarzalne starcia, ograniczona swoboda eksploracji. A dla kogo jest? Na pewno dla fanów akcji z dopracowaną walką, dla tych, którzy wolą konkretną kampanię zamiast mapy zawalonej znacznikami i jeśli ktoś chce sandboxa, to bardziej późniejsze części. Walka wręcz w perfekcyjnym rytmie, to też czas na grę, gdzie walka jest brutalna, chaotyczna i oparta na fizyce. Dark Messiah of Might and Magic. Now is the time to use your combat techniques as I taught you. FPS fantazy, który wygrał kopnięciem. Dark Messiah to jedna z tych gier, które po latach wspomina się jednym słowem – fizyka i brutalność. To nie jest typowe fantazy z bezpiecznym mechaniem mieczem, tylko tu walka naprawdę boli. Bo system walki najważniejsze – kopnięcie. Serio. Przeciwnik stoi przy przepaści – kopiesz. Drabina – kopiesz. Schody – no zgadnij. Walka nie polega na klikaniu, polega na wykorzystywaniu otoczenia. Kolce na ścianie, przepaście, olej na podłodze, plus ogień to sandbox przemocy. A klasy i rozwój możesz iść w wojownika, asasyna, maga albo mieszać. Magia lodu plus kopnięcie w przepaść działa. Skradanie i cichy backstab też działa. Gra nagradza kreatywność. Projekt lokacji, poziomy są korytarzowe, ale zaprojektowane tak, żebyś miał opcję. Alternatywne ścieżki, sekretne przejścia i miejsca idealne do fizycznego rozwiązania problemu. Nie chodzi o skalę, tylko chodzi o interakcję. A satysfakcja, tu nie ma plastikowych animacji, uderzenia są ciężkie, przeciwnicy reagują realistycznie i czuć impact. I to nadal działa lepiej niż w wielu nowszych grach fantasy. A co do plusów, brutalny, satysfakcjonujący system walki, wykorzystanie fizyki w gameplayu i różne style gry, dużo kreatywnych starć. Minusy, momentami nierówna sztuczna inteligencja, technicznie dziś już bardzo archaiczna i sztywne animacje dialogów. No a dla kogo jest? Na pewno dla ludzi, którzy lubią eksperymentować w walce, dla fanów fizyki w grach i jeśli ktoś chce gładkiej, nowoczesnej animacji i płynności może się odbić, ale jeśli ktoś chce satysfakcję z kopnięcia orka w przepaść, to nadal złoto. Fizyka była i swoboda w walce, to teraz czas na grę, gdzie swoboda oznacza całe pole bitwy. Mount and Blade Warband. Średniowieczny sandbox, który żyje mechaniką. Warband nie ma filmowej fabuły, nie ma spektakularnych cutscenek, ma coś innego, system i wolność. Od nikogo do władcy. Zaczynasz jako nikt, kilku ludzi, słaby ekwipunek i mało pieniędzy. Powoli budujesz armię, najpierw najemnicy, potem wasale, w końcu własne królestwo. To nie jest kampania z wyznaczoną ścieżką, to jest symulacja kariery wojennej. A walki, które dalej robią wrażenie. Bitwy są surowe, bez efektów specjalnych i bez filmowych animacji, ale gdy przeszło 100, 200, 500, 1000 jednostek rusza na siebie, to czuć skalę. Walka konna nadal daje ogromną satysfakcję. Pędzisz z kopią, rozbijasz linię piechoty i to dalej działa. Polityka i strategia, bo możesz zostać najemnikiem, przysiąść wierność królowi, zdradzić go, założyć własne królestwo, relacje mają znaczenie, a decyzje mają konsekwencje. Nie ma tu prowadzenia za rękę, ale jest system, który na to reaguje. Surowość, która jest częścią klimatu, gra wygląda archaicznie, animacje są sztywne, interfejs momentami toporny, ale pod tym wszystkim siedzi głęboka mechanika i to ona trzyma graczy do dziś. A przechodząc do plusów, ogromna swoboda, satysfakcjonujące bitwy, rozbudowany system polityczny i wysoka regrywalność. A co do minusów, to bardzo surowa oprawa, brak klasycznej fabuły. Wejście może być trudne dla nowych graczy. No więc dla kogo jest? Dla ludzi, którzy lubią systemy i długofalowy rozwój, dla fanów średniowiecza i strategii z perspektywy pierwszej osoby i jeśli ktoś chce filmowej narracji, to nie tutaj, ale jeśli ktoś chce stworzyć własną historię Warband, nadal daje radę.
Średniowieczna wojna i surowa fizyka starć była, to teraz czas na grę, gdzie fizyka oznacza jedno: totalną destrukcję. Red Faction Guerrilla. Alec Mason. Gra, w której budynki nie są dekoracją, bo większość gier ma ładne miasta, w Red Faction masz miasto, które możesz zburzyć. I to nie jest skrypt, to jest system. Destrukcja, która ma znaczenie. Chcesz wejść do bazy, no nie musisz szukać drzwi. Możesz wysadzić ścianę, zniszczyć filary i podkopać fundament. Każdy budynek ma konstrukcję, zniszczysz podporę, całość się zawali. I to nadal robi wrażenie. Młot i ładunki wybuchowe, bo tak, najlepsze narzędzie młot, serio. Podejść do ściany i rozwalić ją ręcznie, daje absurdalną satysfakcję. Dodaj do tego ładunki wybuchowe i pojazdy i zaczyna się chaos. Świat, otwarty świat, bo Mars jest czerwony, surowy, piękny krajobraz. To nie jest żyjące miasto pełne NPC, to pole walki, strefy przejmujesz, niszcząc infrastrukturę wroga. Postęp równa się więcej destrukcji, proste i skuteczne. A gameplay po latach strzelanie jest poprawne, misje bywają powtarzalne, ale rdzeń, czyli rozwalanie wszystkiego, nadal działa lepiej niż w wielu nowych grach, bo ma fizykę, a nie animację. A mówiąc o plusach, to najlepszy system destrukcji swojej generacji, ogromna satysfakcja zniszczenia i prosty, czytelny gameplay. Minusy, powtarzalne zadania, oj, powtarzalne, pustawy świat i strzelanie bez większej głębi. No to ostatecznie dla kogo jest? Dla ludzi, którzy lubią eksperymentować z fizyką, dla tych, którzy w każdej grze próbują sprawdzić, czy da się coś zniszczyć, i jeśli ktoś oczekuje głębokiej fabuły, no to nie tu, ale jeśli ktoś chce zobaczyć, jak budynek realistycznie się wali, to nadal warto. A jak była zabawa destrukcją, to teraz gra, która robi coś odwrotnego, zamiast satysfakcji daje dyskomfort. Spec Ops The Line. stood with him. Now the official story is still hazy, but what happened next? All we know for sure is that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. That was 6 months ago. Then, 2 weeks ago. Evacuation of Dubai ended incomplete. Shooter, który nie chce, żebyś czuł się bohaterem. Na pierwszy rzut oka zwykła strzelanka w trzeciej osobie, oddział, zrujnowane miasto i piasek, ale im dalej grasz, tym mniej to jest fajna wojna. Dubaj w ruinie, zamiast pustyni masz zasypane miasto, wieżowce wystające z piasku, luksus przykryty katastrofą. Klimat jest duszny i im dalej wchodzisz w historię, tym bardziej wszystko się rozpada, nie tylko otoczenie. Strzelanie mechanicznie solidne, ale standardowe. Osłony, flanki, granaty. To nie gameplay jest tu głównym bohaterem, to kontekst. Bo historia uderza i to mocno. Gra bawi się oczekiwaniami gracza, zadaje niewygodne pytania i zmienia ton. I w pewnym momencie przestaje być komfortowa. Nie chcę spoilerować, ale to jeden z niewielu shooterów, które po przejściu zostają w głowie. Moralność, nie ma tu prostego podziału na dobro i zło. Są decyzje i konsekwencje. Czasem czujesz, że nie masz dobrego wyjścia i właśnie o to chodzi. Mówiąc o plusach, mocna dojrzała historia, gęsty klimat i odwaga w podejściu do tematu wojny. A co do minusów, mechanicznie poprawna, ale bez rewolucji, momentami powtarzalne starcie. A dla kogo jest? Dla graczy, którzy chcą czegoś więcej niż kolejnej misji, dla tych, którzy lubią fabułę, która zostawia ślad. Jeśli ktoś chce czystej rozrywki, bez ciężkiego klimatu, może się odbić, ale jeśli ktoś chce doświadczyć czegoś innego w shooterze, to jak najbardziej. No a skoro była historia, która wciąga i nie puszcza, to teraz gra, która zrobiła to klimatem i światem pod wodą. BioShock. FPS, który sprzedał klimat, zanim sprzedał strzelanie. BioShock zaczyna się mocno, katastrofa lotnicza, ocean, latarnia i nagle jesteś w Rapture. Podwodne miasto, które miało być utopią, stało się koszmarem.
bo jest to miejsce, które żyje. To nie jest tylko mapa, to wizja Art Deco, bo jest tu propaganda na ścianach, nagrania audio z przeszłości i miasto opowiada historię samo. Nie potrzebujesz ciągłych cutscenek, wystarczy, że słuchasz. Plasmidy i moce, tu nie masz tylko broni, masz moc. Ogień z dłoni, elektryczność i telekineza. Możesz podpalić kałużę benzyny, porazić wroga stojącego w wodzie. To nie jest czysty shooter, to jest eksperymentowanie. Filozofia w tle, Andrew Ryan, wolny rynek i brak ograniczeń. Oraz konsekwencje. Gra zadaje pytania o wolności i kontrolę i robi to w sposób, który wielu graczy pamięta do dziś. Bez spoilerów, ale ten jeden moment wiadomo który. Gameplay po latach, strzelanie bywa sztywne, AI przeciwników nie zawsze zachwyca, ale klimat i narracja ciągną całość i dlatego BioShock się nie zestarzał tak bardzo jak mógł. A co do plusów, wybitny klimat, świetnie zaprojektowany Rapture, połączenie mocy i broni, mocny twist fabularny. Minusy, strzelanie dziś już przeciętne, niektóre starcia powtarzalne. A dla kogo jest? Dla ludzi, którzy w grach szukają świata i atmosfery. Dla tych, którzy lubią narrację podaną przez otoczenie i jeśli ktoś chce tylko dynamicznej akcji, może uznać tempo za zbyt spokojne, ale jeśli ktoś chce zanurzyć się w klimat, to BioShock nadal daje radę. Mroczny świat pod wodą to teraz czas na jeszcze bardziej surową, klaustrofobiczną historię w kosmicznym więzieniu. The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Licencjonowana gra, która okazała się lepsza niż film. Gry na licencji filmów zwykle kojarzyły się przeciętnie, ale Riddick zrobił coś odwrotnego. Wziął postać z kina i dał jej jedną z ciekawszych kampanii swojej generacji. Butcher Bay, więzienie, które ma charakter. To nie jest liniowy korytarz z checkpointami, co minutę to zamknięta struktura. Bloki więzienne, podziemia i strefy o różnym poziomie bezpieczeństwa. Poruszasz się między nimi, zdobywasz dostęp i poznajesz ludzi. Czujesz, że jesteś w miejscu, a nie w mapie. Skradanie i bliski kontakt. Riddick nie jest żołnierzem z karabinem przez pół gry, to bardziej skrytobójca. Ciemność to twój sprzymierzeniec, ciche eliminacje są brutalne i szybkie, a kiedy już dochodzi do walki wręcz, czuć ciężar. Tu nie ma plastikowych animacji, jest impact. A strzelanie, broń pojawia się później i wtedy gra zmienia tempo, ale nadal nie staje się typowym shooterem. Walka jest bardziej przyziemna, bardziej surowa, ale nie jesteś bohaterem ratującym świat, chcesz po prostu uciec. Klimat, brudny metal i neon w mroku. Całość jest ciężka i klaustrofobiczna i właśnie to sprawia, że po latach dalej się wchodzi w to bez problemu. Plusy, świetne połączenie skradania i akcji, mocny klimat więzienia i zaskakująco dobra historia jak na grę na licencji. Minusy, dziś już widoczne ograniczenia techniczne, momentami nierówne tempo. No a dla kogo jest? Dla ludzi, którzy lubią bardziej przyziemne FPS-y, dla fanów skradania i klimatu science fiction bez przesady. Jeśli ktoś oczekuje otwartego świata i swobody jak w nowoczesnych produkcjach, to nie jest ten typ gry, ale jeśli ktoś chce gęstą, konkretną kampanię, to nadal warto. Było filmowo i na licencji, to teraz będzie wojna w przestworzach. Medal of Honor Airborne.
FPS, który próbował się wyrwać z drugowojennego schematu. W 2007 roku wszyscy byli już zmęczeni II wojną światową, te same plaże, te same korytarze i skrypty. I wtedy Medal of Honor, dobra, wyskakujesz z samolotu, wybierz sobie pole bitwy. Bo skok, który miał znaczenie. Każda misja zaczyna się w powietrzu, nie ma jednej ścieżki, możesz wylądować na dachu i przyjąć MG za linią wroga, blisko celu i ryzykując chaosem. To mały detal, ale daje poczucie wolności, jak na 2007 to było świeże. Broń, która się uczy, im częściej używasz konkretnej broni, tym staje się stabilniejsza, mniejszy odrzut i lepsza celność. To prosty system progresji, ale działa i daje powód, żeby trzymać się ulubionego sprzętu. A klimat walki, strzelanie jest ciężkie, nie arcade'owe, nie futurystyczne fajerwerki, czuć wagę broni. Problem, momentami bywa pusto, nie ma tej epickiej skali, którą w tym samym czasie zaczęły oferować inne FPS. Gameplay po latach, AI potrafi się pogubić, misje są dość podobne i gra nie ma wielkiego twistu ani fabularnej bomby, ale pomysł ze skokami nadal się broni i to wyróżniają na tle innych drugowojennych shooterów w tamtej erze. Co do plusów, swoboda lądowania, progresja broni, solidny gunplay, odświeżenie formuły II wojny światowej. Co do minusów, powtarzalność misji, nierówne tempo i brak większego wow fabularnego. No a dla kogo jest? Dla fanów klasycznych FPS-ów z ery 2005 do 2010 i dla tych, którzy chcą II wojny światowej, ale z odrobiną wolności. Jeśli ktoś szuka wielkiej, epickiej historii, może poczuć niedosyt, ale jeśli ktoś chce poczuć ciężar walki i klimatu desantu, ten Medal of Honor nadal daje radę. I to było 10 gier, które mimo lat nadal działają tak jak powinny. Jeśli znasz tytuł, który twoim zdaniem też powinien tu być, napisz w komentarzu. A jeśli podoba ci się taki konkretny temat przewodni w zestawieniach tych i przyszłych, zostaw suba, lajka, komentarz. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.